Witajcie rodacy. Kugo Kreen model G3 to ciekawy sprzęt w ofercie producenta. 1200 W plus bateria wystarczająca na 70 km to dobre parametry. Przyjrzyjmy zatem się jej bliżej. Oto test. Tak wygląda karton po odbiorze od kuriera i tu mamy głównie logo producenta, a po jego otwarciu zobaczymy, że maszyna jest bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu. Z każdej strony siedzi w wytłoczonym miękkiej piance, a wszelkie zarysowania to nie wina kuriera. W środku znajdziemy obszerną instrukcję obsługi wyjaśniającą każdy aspekt hulajnogi, klucze i imbusy, by skręcić sprzęt, jak i ewentualnie dostosować niektóre rzeczy. Mamy też tylny błotnik, ale ja go nie zakładam, bo pogoda jest idealna. Tak wygląda zasilacz. Ten o mocy 2 A potrzebuje około 9 godzin, by naładować akumulatory. Tak wygląda maszyna od razu po wyjęciu. Bez dwóch zdań jest to elektryk dobrze prezentujący i przede wszystkim komponenty, z których jest złożony, jest to już lepsza półka. Aluminium plus metal są mocne i nawet skacząc nią po schodach czy chopkach G3 bez problemu to wytrzyma. Dodatkowo spasowanie wszystkiego jest perfekt, co certyfikat wodoszczelności IPX4 potwierdza. Byśmy byli widzialni, producent ukrył w deku dwie lampki i u góry odblask. Te przednie są mega mocne i z pół kilometra spokojnie jesteśmy widzialni. Z tyłu mamy typowe światło stop, które jeszcze się doświetla przy hamowaniu. Niestety te jest bardzo słabe za dnia. Za komfort na nierównościach będzie odpowiadała dość niecodzienna amortyzacja TPU. Tej niestety szczególnym fanem nie jestem. Owszem, ona działa, ale jej skok nie jest duży. Jazda typowo po mieście to żaden problem, a po około 15 km można się przyzwyczaić i nawet jazda lasem nie stanowi wtedy problemu. Natomiast są lepsze rozwiązania. Na szczęście jej pomagają 10,5-calowe pneumatyczne, nieprzebijalne opony. Bieżnik mieszany, więc spokojnie, gdy zjedziemy na szuter bądź piasek, to hulajka trzyma się drogi należycie. Również zobaczcie, że ona jest dość mocno podniesiona, więc korzenie czy podjazdy po schodach to żaden problem. Jeżeli chodzi o hamulce, to mamy z przodu i tyłu mechaniczne zaciski. Te na asfalcie świetnie dają sobie radę, a dobrze na szutrze czy trawie. Minimalnej regulacji wymagają po zakupie, przynajmniej w moim egzemplarzu. Dek jest całkiem szeroki i duży, nikt nie będzie miał problemu, że tu jest mało miejsca. Super, że ta powierzchnia jest gumowa, a nie typu papier ścierny. Pamiętajcie jednak, że maksymalnie udźwignie 100-kilogramowego ridera. Silnik mamy jeden z tyłu. Ten już jest większy, bo 1200 W. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest on bardzo delikatnie zestrojony. On nie wyrywa, nie ruszamy z piskiem opon, po prostu systematycznie i całkiem żwawo rozpędzamy się do 50 km na godzinę. My w testach, ważąc 84 kg, daliśmy radę uzyskać 47 km na godzinę. Sama jazda jest bardzo płynna, nic nie drga i wibracje nawet przy maksymalnej prędkości są minimalne. Jedynie doczepiłbym się trochę do manetki gazu, ta bowiem potrzebuje około sekundy czy dwóch, by załapać, że chcemy dodać gazu. Kierownica bardzo prosta i typowo rowerowa. Rączki w całości gumowe i żłobione, by mieć pewny chwyt nawet przy mokrych dłoniach. Ta z prawej strony dość luźna, więc warto ją jakoś podkleić. Po lewej stronie wiele się nie dzieje. Tu mamy jedynie dzwonek. Szkoda, że nie elektroniczny, ale i ten jest całkiem głośny. Po prawej manetka gazu i tą możemy operować dwojako. Albo ręką niczym w motocyklu, albo kciukiem. Tu też skrył się włącznik całej maszyny i nim możemy fizycznie zmieniać ustawienia, ale możemy to też robić poprzez ten dotykowy wyświetlacz. On pokazuje wszystkie dane, jakie byśmy chcieli, natomiast w pełnym słońcu jest średnio czytelny. G3 ma natomiast świetną baterię, 18 Ah i 52V. Ta ma świetny zasięg i faktycznie te 70 km bez problemu przejdziemy, poruszając się średnio szybko, sztos. Oczywiście te dane mogą być u Was inne, w zależności od pogody, Waszej wagi czy ukształtowania terenu. Jak zatem się sprawdza ten sprzęt? Cóż, generalnie bardzo dobrze. Trzeba się na pewno przyzwyczaić, że ten gaz nie działa od razu, a po 1-2 sekundach, no i do amortyzacji, która jest dość twardo ustawiona. Te rzeczy natomiast nie zmieniają tego, że bez problemu wjedziemy w nią w offroad, a typowo miejsko to śmigamy niczym król.
Z racji też naprawdę dobrego wykonania możemy na niej skakać po chopkach i bankowo się nie rozpadnie. Sam silnik też jest dobry, na każdej nawierzchni rozpędzi nas naprawdę znacznie. A co z ceną? G3 wyrwiecie za 3,5 tysiąca złotych i bez wątpienia jest to dobry stosunek jakości do ceny. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!